Siema, dzisiaj na stole piecyk z BM-ki E60. Właściciel chciał sobie zmienić sterownik, bo prawdopodobnie on jest uszkodzony, ale stwierdził, że jednak zrezygnuje, bo urwał po drodze wszystkie możliwe śruby i piec trafił do mnie. W opisie pod filmem dodam linki do innych filmów, jak na przykład sprawdzić pompę wody w takim piecu, jak sprawdzić świece. W tych piecach z E60 najczęściej właśnie psują się pompy wody i sterowniki. Już świece czy dmuchawa dość rzadko. No i czasami oczywiście, jak dużo ma przepracowane, zawala się nagarem palnik albo po prostu się przepala i trzeba go zregenerować lub wymienić. Ja tu pokrótce tylko pokażę, jak taki piec rozkręcić, chociaż mam już na innych filmach to pokazane, ale tak w skrócie pokażę. Co ważne, jeżeli ktoś dobiera sobie sterownik, szuka do swojego pieca, akurat w takiej BMC, to trzeba brać pod uwagę ten numer BMW, żeby był zgodny, chociaż one niektóre działają zamiennie. Lub jak już wyciągnie, tu macie numer sterownika. No najlepiej właśnie po tym numerze sterownika, bo sterownik też może być wymieniony. Tu jest zawsze na takiej naklejce pod sterownikiem numer i według niego można sobie poszukać sprawnego, lub oczywiście zazwyczaj da się taki sterownik naprawić. Jeżeli nie widział wody, nie jest pognity, to zazwyczaj da się go naprawić. Ja osobiście staram się te korpusy z E60, jeżeli to tylko możliwe, nie jest pognity, ratować, wykręcać te śruby, bo tu ten korpus jest, jak widać, specyficzny, że w żadnym innym aucie nie ma takiego wyjścia wydechu, jak jest w E60. Ten model pieca zawsze sobie dobrze postawić w ten sposób i rozkręcać od góry. Praktycznie cały jest wtedy po kolei, element po elemencie. Od tej strony się zdejmuje. Uszczelka gumowa, jeżeli jest miękka, spokojnie może służyć dalej. Tutaj zazwyczaj uszczelkę trzeba wymienić podpalnikiem jedynie.
Choć do tych piecy większość uszczelek już jest nowych niedostępna. Tu nie wiem, czy widać, palnik jest jeszcze w całkiem ładnym stanie. Tutaj zwracamy uwagę tylko, czy nie ma powypalanych dziur w tym miejscu naokoło. Jeżeli nie ma, no to nawet jak jest sitko wypalone, to da się go zregenerować. O, tu widać trochę jest nagaru, to trzeba będzie wyczyścić. O. I może służyć dalej. Jeszcze sprawdzę świecę, no ale tak jak mówiłem, większość elementów podam linki w opisie filmu, jak sprawdzić te elementy. I jak widać, uszczelka standardowo spękała. Ja go rozkręcam, ponieważ trzeba wykręcić te urwane śruby. Te uszczelki dwie są bardzo ważne, ponieważ jeżeli puszczą, to płyn będzie z układu zalewał palenisko i będziemy mieli wyciek płynu i niedziałający piec. Jeżeli są, bo to są takie specyficzne o-ringi w przekroju kwadratowe, jeżeli są jeszcze giętkie, można je wkleić z powrotem te same na taki silikon Reinsa wysokotemperaturowy do motoryzacji. Ja tu akurat daję nowe, ale te nowe i tak zawsze też lekko tym silikonem smaruję, żeby nie było problemów, bo tak czasami się może zdarzyć, że ta nowa też gdzieś przepuści. No i teraz te korpusy idą do piaskowania. Wykręcę te urwane wszystkie śruby. Zakładam sterownik sprawny i będę testował. No jeszcze wcześniej sobie sprawdzę świecę, dmuchawę na krótko, czy jest cicha. Dmuchawę też rozłożę. Wypiaskuję, wykręcę te śruby. Dam do malowania proszkowego, żeby go już zabezpieczyć, tak żeby go takie tlenki więcej nie zjadły. Tu dla zainteresowanych jeszcze pokażę, jak rozłożyć dmuchawe powietrza spalania na części pierwsze, jeżeli komuś to będzie potrzebne, bo jest parę takich informacji potrzebnych, żeby ją prawidłowo rozłożyć i złożyć. Po zdjęciu z zatrzasków dekielka trzeba podważyć dmuchawę, ściągnąć z osi i wszystkie śruby do rozkręcenia mamy na wierzchu. Przy tych dmuchawach z gumową uszczelką mamy wszystkie 6 śrubek na Torx T20, tak jak przy całym piecu.
te starsze dmuchawy, gdzie miały uszczelkę zieloną. Silnik jest na Torx T15 i jest deczko inny. Tu ten dekielek najczęściej się przykleja na tą uszczelkę i praktycznie silnik mamy wyciągnięty. Silnik sprawdzamy palcami, tak żeby, jak słychać, po przekręceniu palcami nic go praktycznie nie słychać. Jak będzie szeleścił i tu miał duży luz poosiowy, to znaczy, że łożysko, zabezpieczenie łożyska wyleciało i ta ośka się przesuwa na dół. Tutaj nie ma luzu, łożysko jest na swoim miejscu, jest cichutki, więc praktycznie jeżeli podłączony do prądu będzie chodził, to będzie dobry. I ze środka wyciągamy jeszcze tą gumową zaślepkę. A dlaczego, to później pokażę przy składaniu właśnie. Ona jest właśnie zrobiona, ten otwór jest zrobiony w celu składania dmuchawy. Dobra, elementy mamy wypiaskowane. Teraz trzeba wykręcić te pourywane śruby. Jest to dość żmudne, no ale pokażę w skrócie, jak to robię. Najgorzej wykręca się te urwane prawie przy aluminium, bo trzeba naspawać kuleczkę i dopiero wykręcać.
Wystarczy. Teraz wystarczy podgrzać korpus aluminiowy i śrubki ładnie się powykręcają.
Śrubki mam wykręcone. Teraz tylko wyczyścić tą spaleniznę po spawaniu, wyszkiełkować w środku tam, gdzie nie będzie malowane, i można dać elementy do malowania proszkowego. Po malowaniu zostanie nam tylko złożyć piec i przetestować. W międzyczasie podłączyłem sobie świecę pod sterownik z innego pieca, aby ją sprawdzić. Jak widać, elektrycznie świeca jest w stanie idealnym, parametry jak w nowej świecy. Wszystko mamy pomalowane, więc zostaje nam najfajniejszy etap prac, a więc składanie. Wiadomo, składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Teraz, tak jak mówiłem, ten otwór służy do nabijania śmigiełka wentylatora. Należy sobie naszykować taki jakiś bolec średnicy około centymetra. Blokuje nim się ośkę na dole, żeby właśnie nie wybić tego łożyska górnego ze silnika. I wpukujemy śmigiełko tak, żeby tu został milimetr 2 i jest ok. Następnie o-ring. Dekielek i zaślepiamy ten otwór fabryczną zaślepką. Dmuchawa gotowa. Korpus tak samo składamy, zaczynając od wymiennika ciepła.
Ja to sobie wcześniej prysnąłem smarem teflonowym, wkręciłem te śrubki, które były urwane do mocowania pieca. Palnik wewnątrz wyczyszczony, całkiem w ładnym stanie. Powinien jeszcze trochę pochodzić.
Piecyk złożony. Można go montować na stole testowym, przetestować i po udanych testach montować na aucie. Także powodzenia w naprawach życzę. Kontakt zostawiam w opisie filmu, jakby ktoś potrzebował jakiejś dobrej rady. No i tak jak wspominałem, linki do innych filmów z testowania poszczególnych elementów takiego pieca, bo w różnych autach model jest podobny, różnią się tylko sterownikiem. Bardzo dużo modeli samochodów ma właśnie ten model pieca. Na razie. Jak widać i słychać, piecyk hula jak nowy. Dymu zero. Tą żarówkę, którą widać, podłączam sobie zamiast elektrozaworu pod 4. pin w tej kostce 6-pinowej, żeby go oszukać. Jak widać w programie, zero błędów. Temperatura rośnie. Tutaj, jeżeli pewnie zauważyłeś, jest BMW E65, ale każdy sterownik w BMW E60 właśnie ma tak jakby sterownik z E65. Nie ma takiej wersji, gdzie tu by pisało E60. Wszystko ładnie pracuje. Kilka razy trzeba go tak odpalić, żeby była pewność, że jest wszystko ok.